Ten świat bezpowrotnie żeśmy stracili. To była na tyle bolesna świadomość, że na przekór wszystkiemu bardzo chcieliśmy osobiście zrobić coś, żeby fragmenty tej pamięci jakby uratować i żeby przez naszą pamięć powodować, że inni też będą pamiętali. Pamiętam, że jeszcze w mieszkaniu na Świętego Marka szłam z kwiatkami złożyć jakieś życzenia. I tak sobie potem nieraz myślałam, że to chyba były imieniny mojego ojca, Zygmunt, więc 2 maja, to pamiętam, byli bohaterami, że zginęli za Polskę. Ślady historii mamy dookoła. Na elewacjach budynku widać ślady walk, czyli miejsca, gdzie padały strzały, gdzie uderzały kule, gdzie wybuchały pociski. Takich miejsc było sporo w okolicach dworca głównego. Teraz częściowo ten krajobraz się zmienił z uwagi na wbudowanie Galerii Krakowskiej, na unowocześnienie tego fragmentu miasta. Na elewacjach budynku widać też strzałeczki, często zachowane, ponieważ te elewacje od czasów wojny się nie zmieniły. Dla jednej osoby ciekawym będzie schron, dla innego na przykład znaleziona gdzieś łuska z orzełkiem z września 1939 roku. Kto wyszczelił ten nabój? Co się z tą osobą działo? Bardzo wiele osób nie do końca widzi odbicie tego świata tu i teraz. A trochę wydaje mi się, że to jest bardzo niedaleko ten czas, który upłynął. My niejako wpadamy w ten świat. No i pytanie jest, co jest dookoła nas i czy my wiemy, czym to coś, co jest i czy my się temu poddamy, czy w jakiś sposób zaczniemy z tym pracować, czy z tą historią na przykład pracować, z tą pamięcią. Ten budynek był domem, właśnie był domem i jeszcze zanim był szarym domem, już w świadomości, to był po prostu domem do wynajęcia. Gmina żydowska szukała ludzi, którzy tutaj zamieszkają. Jak przyszliśmy tutaj pierwszy raz też z grupą znajomych, z którymi potem mieszkaliśmy tutaj przez kilka lat, to byliśmy zachwyceni oczywiście okolicą i tym, że tu będziemy robić pikniki i jeszcze różne inne przyjemności nas tutaj czekają. No do momentu, kiedy akurat zbiegło się to z otwarciem Muzeum Schindlera, na otwarciu, którym byliśmy i już przeszły nam wszystkie takie pomysły. Pierwszym odruchem było wyprowadzamy się stąd natychmiast, tak? A potem jednak ten rozsądek bycia tutaj, że tak naprawdę gdzie się mamy przeprowadzać, jak połowa Krakowa, cały Kazimierz jest tak naprawdę naznaczony traumą wojny, traumą Żydów, których już tak naprawdę tam nie ma. Mieszkania były odnowione, natomiast piwnice nie i te wszystkie napisy, to wszystko, co tam mogło się dziać, no, przyprawiało o chwilę grozy i jakby przenosiło nas w tamten świat. Oczywiście przeżyliśmy tutaj też dużo bardzo przyjemnych i wesołych chwil, ale też już z pamięcią o tym, co tutaj się wydarzyło i bardziej z medytacyjnym kultywowaniem tego miejsca, czy też spędzaniem tu wigilii po to, żeby gdzieś połączyć jakoś te pamięci, energię. Paliliśmy świece, waliliśmy kadzidła, jakby tutaj też mieliśmy zaprzyjaźnionego księdza, który tu przychodził i święcił. Niezwykły czas bycia tutaj. Jak ogłoszono stan wojenny 13 grudnia, ja wtedy mieszkałam w tym pokoju tutaj na drugim piętrze. Studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. No i to był mój akademik przez następne 4 lata. Panie z muzycznej, które ćwiczyły soprany koloraturowe na korytarzu. Teatralna chodziła i też naprawdę to było bardzo wesoło. Zapewne część mieszkańców wiedziała o tym, co tu było, ale na pewno nie wszyscy. Ja się w jakimś momencie dowiedziałam. Jakoś wcześniej tego nie zauważyłam i otworzyłam szafkę z ubraniami i zauważyłam, że tam jest w dalszym ciągu wypalona wrona gestapowska. No i zrobiło mi się dość dziwnie i niedobrze. Jestem tutaj w tym miejscu od czasów studiów pierwszy raz. Może to jakoś bardzo nie boli, a po prostu my pamiętamy bardziej te dobre strony życia i może tak też jest dobrze.
Ja się urodziłem tutaj w Prokocimiu i to miejsce, między innymi to miejsce jest o tyle ważne, że stąd odchodziły transporty ludzi w czasie wojny do obozów koncentracyjnych. I to było ostatnie, dla tych ludzi było to ostatnie miejsce ich możliwego życia, bo przypuszczam, że mało kto przeżył i mało kto wrócił tutaj. To jest rampa kolejowa. Jeszcze do dzisiaj zachowane są oryginalne płyty, zachowane są jeszcze tory obok tej rampy, na której stały wagony, do których ładowano tych. To głównie była społeczność żydowska tutaj ładowana do tych wagonów. Przez pewien czas 8 czerwca, bo to było jedno z wysiedleń z getta, 8 czerwca organizowałem takie właśnie marsze na tą rampę z terenu przylegającego do getta. Jak pytałem kogokolwiek spoza Prokocimia, z tych starszych ludzi, to ludzie nie wiedzieli. Z reguły wskazywali Płaszów jako miejsce odejścia. Kiedy przywracać tę pamięć? Zawsze staram się wyczuć, na ile i pytający, i inni, którzy są świadkami tej sytuacji, są gotowi wysłuchać opowieści. Jakiej opowieści? To znaczy, na pewno nie będę przy radosnej kolacyjce opowiadać o likwidacji getta krakowskiego albo o wysiedleniach, bo to nie jest przestrzeń na taką opowieść, bo ta opowieść musi, moim zdaniem, zostać przekazana w takiej przestrzeni, która też, nie wiem, wyraża szacunek. Wiele lat temu, moja córka miała wtedy jakieś 3 lata, grała w filmie Andrzeja Wajdy Korczak. Chciałam jej troszeczkę coś opowiedzieć i też opowiedzieć o Korczaku. Coś powiedziałam takiego, że Żydzi zostali wymordowani przez Niemców. I moja córka zadała pytanie, za co? I ja odpowiedziałam, za nic. I pamiętam, jak ona mnie, aż mi się płakać chce, bierze tak pocieszycielsko za rękę i mówi, mamusiu, bo ty jeszcze nie wiesz, oni na pewno byli źli, bo gdyby byli dobrzy, to nikt by ich nie mordował. Znaczy, tu się uruchomiło to myślenie bajkowe, że dobrzy muszą być uratowani. Po aresztowaniu ja się nie dowiedziałam od razu. Najpierw mi powiedziano, jak się pytałam, gdzie są rodzice, gdzie jest moja mama, gdzie jest mój ojciec, to mi powiedziano, że pojechali do Warszawy. Także był pewien okres czasu, zanim się o tym dowiedziałam. Powiedział mi to ktoś z zewnątrz. Pamiętam, że poszłam do stajni i jedna z nas tam pań, która była mi właśnie powiedziała, że nie, twoi rodzice nie są wcale w Warszawie, tylko Niemcy ich załatwili. I są miejsca takie, gdzie jest napisane, bo tak ludzie powiedzieli, że mój ojciec umarł w czasie wojny. Moje marzenie jest jedno, żeby ten skwerek, który jest przy ulicy Świętego Marka, to jest na styku ulicy Reformackiej Świętego Marka, no i tak Pijarskiej, żeby można było go nazwać ich imieniem. Ta pamięć ulega zatarciu cały czas, zacieraniu cały czas. Dawna dzielnica żydowska, która do końca lat 90. była takim właśnie nie miejscem, gdzie było pusto, czasami niebezpiecznie, stała się w ciągu ostatnich 2 dekad miejscem imprez weekendowych. Historia synagogi przy ulicy Majzersa, która obecnie jest klubem muzycznym. Być może za dużo się naczytałem relacji świadków, czy też osób poddanych represjom, czy świadków represji wobec Żydów, żeby patrzeć na tę transformację dawnej dzielnicy żydowskiej obojętnie. To sprawia mi rodzaj dyskomfortu, by nie powiedzieć, że jest to bolesne. Jesteśmy jakby pomiędzy tymi światami. Poprzez umiejscowienie tej pracy w tym, a nie innym miejscu, pomiędzy Rynkiem Podgórskim a ulicą Limanowskiego, czy pomiędzy Rynkiem Podgórskim a dawnym gettem, nagle jesteśmy w tej przestrzeni, która żyje.
Mi bardzo zależało przy tej realizacji i jakby jak zobaczyłem tą fotografię właśnie dać nam, mieszkańcom, tym ludziom związanym z tym miastem możliwość dotknięcia historii zapisanej w fotografiach w miejscu, w które się wydarzały. Jest dwóch murarzy, którzy są w jakiejś zależności ze sobą i oni coś wspólnie robią, coś dokończają jakąś pracę. Z tego jest tramwaj, który po prostu sobie jedzie i tam w tym tramwaju siedzą sobie ludzie. Do tego jest dwóch panów w jakichś dłuższych paltach, którzy sobie stoją i rozmawiają. I po prostu jest ten jeden żołnierz, oficer, milicjant. On jest przepowiednią tego, co ma nadejść. Jest ogromna siła jakby w autentyczności, w prawdzie. Zawsze. To połączone z rzeczywistą, uczciwą edukacją, to dopiero da taki efekt, że kolejne pokolenia będą pamiętały, będą rozumiały, będą wiedziały, co z tym zrobić. Muzyka była bardzo ważnym elementem mojego dzieciństwa, żydowska, więc to budowało tą tożsamość krakowianki, dla której żydowska część historii jest też moją częścią historii i bardzo ważną. Czujemy, że dla nas Mordechaj Giebiuty jest sąsiadem od samego początku. Nie znanym poetą, nie bardem żydowskiego Kazimierza, nie tym wszystkim, o czym wiemy, że po prostu był, ale dla nas przede wszystkim, czy ludzi zaangażowanych w ten poet, jest po prostu przede wszystkim sąsiadem, czyli kimś bliskim, czyli kimś, kogo moglibyśmy znać, z kim moglibyśmy mieć jakieś relacje towarzyskie. Jest coś takiego na świecie jak Międzynarodowy Dzień Sąsiada. I my właśnie w ten Międzynarodowy Dzień Sąsiada robimy święto ulicy Brzozowej od kilku lat. Tutaj w kamienicy na podwórku mamy tort i wznosimy toast L'Chaim, toast za życie. Przygotowujemy taki mini śpiewnik piosenek Gibbertiga. Zwykle 3 polskie, 2 widzisz, dla samej satysfakcji, że na Kazimierzu, w środku Kazimierza przy skwerze na ulicy Brzozowej znowu zwykli ludzie śpiewają piosenki jidysz. Dużo, wydaje mi się, że dużo daje taka historia. Bardziej byśmy byli związani z tymi miejscami, w których jesteśmy. Nie byłyby one dla nas obojętne, nie patrzylibyśmy chyba na nie jak na noclegownię na przykład, kiedy się przychodzi tylko po to, żeby się przespać. Miasto musi być żywe, żeby te siły kształtujące to miasto i te siły, jakieś te potencjały ludzkie miały możliwości ujścia. Prawda czy wiedza i otwartość w ogóle na świat i na drugiego człowieka pozwala nam jednak pełniej żyć w ogóle. I być może, mam taką nadzieję, mimo że historia kołem się toczy, nie popełniać pełnych błędów, bo im nas będzie więcej, tych ludzi, którzy pamiętają i którzy są w stanie, no a kto ma to robić, jak nie, jakby trzeba zawsze zaczynać od siebie i od swoich najbliższych, o tym pamiętać i to robić i to kultywować, no to kto to będzie robił? To zawsze ci inni. To nie o to chodzi, prawda?